Cześć! Dzisiejsze znalezisko z targu Staroci to polski odkurzacz samochodowy Zelmer typ 124, który oczywiście prezentuję tutaj w samochodzie, bo gdzieżby indziej. Odkurzacz jest z 1991 roku, czyli może niezbyt zabytkowy, ale jednak ciekawy. Bardzo się cieszę, że jest to cały komplet wraz z oryginalnym opakowaniem. Zajrzyjmy od razu do środka. Są tutaj dwie rury, są trzy różne końcówki czy ssawki, w tym ssawka szczelinowa. Jest oczywiście sam odkurzacz w bardzo ładnym stanie, czysty i wygląda na niezbyt używany. No i jest przewód zasilający z wtyczką 12V do zapalniczki samochodowej. A w pudełku jest jeszcze instrukcja obsługi. Wewnątrz są narysowane akcesoria. W komplecie jest właściwie wszystko poza narysowaną tu końcówką do dmuchania materaca. Mamy także kartę gwarancyjną z września 1991 roku i są w niej stemple sprzedawcy sklepu elektrotechnicznego Alladyn w Warszawie na Mokotowie, którego już chyba nie ma. Rzućmy jeszcze okiem na sam odkurzacz. Od spodu jest wytłoczona tabliczka, po lewej napis Predom Zelmer typ 124. Prąd stały 12V, 120W, data 0991, a S215 to chyba oznaczenie pracy dorywczej z podaniem dopuszczalnego czasu do 15 minut. Otworzę pokrywę odkurzacza. W środku jest worek, na którym zbiera się odkurzany kurz. Nie w środku, czyli trochę odwrotność typowych odkurzaczy workowych. A jak zdejmę ten worek, to mamy obudowę silnika. Prawdę mówiąc, chętnie bym ten silnik na chwilę wyjął. Są tutaj 4 śrubki, które po prostu muszę odkręcić. Ok, to była ostatnia śrubka. Mogę teraz wyjąć ten cały silnik z tej czerwonej obudowy. On tam dosyć ciasno siedzi, bo ma jeszcze dookoła taką gumową uszczelkę i też ten przewód z odgiętką dosyć ciasno przechodzi przez otwór w obudowie. Tutaj mam już tą czerwoną obudowę zdjętą, pod spodem jest turbinka i mogę też zsunąć tę gumową uszczelkę, żeby dostać się do szczotek w silniku, a żeby zdjąć tę jasną obudowę z silnika, musiałbym odkręcić tutaj od góry 2 śruby, ale może to już zrobimy podczas dokładniejszego przeglądu w warsztacie. Na razie sprawdzę po prostu szczotki w silniku. O, ta jest w bardzo dobrym stanie, praktycznie nie jest zużyta, włożę ją z powrotem. Trochę trudno się tę szczotkę wkłada, bo sprężynka wyskakuje, ale może po prostu robię to w niewygodnej pozycji, przy stole warsztatowym byłoby zdecydowanie łatwiej. A tutaj silnik mam już ponownie zamontowany w odkurzaczu i przykręcony, możemy podłączyć go do zapalniczki i sprawdzić, czy działa. Pracuje całkiem fajnie, założę teraz ponownie worek na kurz, zmontuję cały odkurzacz i zrobimy oczywiście test odkurzania. Przy wkładaniu tego worka na kurz trzeba dosyć dokładnie wpasować uszczelkę, bo inaczej obudowa nie będzie pasowała, ale tutaj bez kłopotu nakładam obudowę odkurzacza i zatrzaskuję te 2 zatrzaski po bokach. I odkurzacz jest praktycznie gotowy do pracy, akurat dobrze, bo trochę się tutaj nabrudziło. No to myślę, że możemy teraz ten odkurzacz przetestować w praktyce. Włączam wtyczkę do zapalniczki i od razu odkurzacz zaczyna pracować. Prawdę mówiąc, całkiem nieźle zasysa powietrze. Wypróbujmy też inne końcówki. Ta na przykład dobrze nadaje się do czyszczenia kratek wentylacyjnych. Tutaj mam jedną z rur, która ułatwia dostęp do różnych ciasnych miejsc. I jeszcze niezbędna w samochodzie końcówka czy ssawka szczelinowa. A ta końcówka jest bardzo dobra do odkurzania tapicerki. I wyłączam odkurzacz. Bardzo fajne i całkiem dobrze działające urządzenie. Na koniec jeszcze raz cały komplet z opakowaniem, akcesoriami, instrukcją i kartą gwarancyjną. Fajnie, że udało się od razu dzisiaj ten odkurzacz obejrzeć, a może kiedyś obejrzymy jeszcze trochę dokładniej znajdujący się w nim silnik.